jest tematem ekspertyzy? Dla kogo jest przeznaczona? Tematem ekspertyzy jest omówienie zastosowania metody bilansu kompetencji w pracy z dziećmi i młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Ekspertyza przeznaczona jest przede wszystkim dla doradców edukacyjno-zawodowych, którzy pracują z tą grupą osób. Jednak z uwagi na uniwersalność MBK korzystać mogą z niej wszyscy doradcy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie wykorzystania metody dla osób o zróżnicowanych potrzebach. Kluczowym elementem ekspertyzy jest odpowiedź na zasadnicze pytanie, na jakie aspekty funkcjonowania dzieci i młodzieży opisanej w międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia warto zwracać uwagę, pracując metodą bilansu kompetencji. W ekspertyzie znajdują się również praktyczne wskazówki dla doradców zawodowych do wykorzystania na każdym etapie procesu prowadzonego metodą bilansu kompetencji. Uwzględniono w niej porady, wskazania w zakresie racjonalnych dostosowań w celu zwiększenia dostępności procesu doradczego. Co to jest uniwersalne projektowanie dla edukacji i jak na tym tle wypada metoda bilansu kompetencji? U podstaw uniwersalnego projektowania w edukacji znajduje się założenie o zróżnicowanych sposobach uczenia, które zapewniają wszystkim odbiorcom równe szanse uczenia się. Takie podejście nie jest zorientowane na określonych uczniów, ale na wszystkich uczestników procesu edukacyjnego i uznaje ich różnice pod względem poznawczym, intelektualnym, różnorodności zainteresowań i stylów uczenia się. MBK uwzględnia tę różnorodność i stwarza takie warunki, aby bez względu na indywidualne cechy każdy uczeń mógł być włączony w proces oceny własnych kompetencji oraz umożliwia mu różnorodne formy prezentowania swoich osiągnięć. Doradcy zawodowemu, który wspiera proces bilansu kompetencji, umożliwia zaś wykorzystanie różnorodnych metod i środków dostępnych z punktu widzenia indywidualnych potrzeb danej osoby. Czy MBK można odnieść do zasad uniwersalnego projektowania? Metoda bilansu kompetencji jest uniwersalna. Może ją wykorzystać każdy, kto chce świadomie rozpoznać, opisać i udokumentować swoje kompetencje oraz przygotować plany rozwoju, bez względu na sytuację życiową, w której się aktualnie znajduje. Metodę tę można stosować w odniesieniu do młodych ludzi, którzy planują swoją dalszą ścieżkę edukacyjną lub dokonują wyboru zawodowego, do studentów, którzy przygotowują się do uzupełnienia swoich kwalifikacji bądź podejmowania pierwszych poważnych decyzji zawodowych, do osób dorosłych, które pracują i chcą zmienić swoją ścieżkę kariery, ale też tych, którzy nie pracują bądź nie pracowali nigdy. Praca tą metodą nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Metoda nie wyklucza również ze względu na funkcjonowanie danej osoby i ograniczenia w funkcjonowaniu. Filozofia bilansu kompetencji opiera się na identyfikacji zasobów, możliwości, konkretnych możliwości i w związku z tym daje możliwości każdej osobie przyjrzenia się sobie i swoim kompetencjom. Mogą z niej korzystać osoby o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. W jaki sposób MBK wpisuje się w zasady uniwersalnego projektowania? Metoda ta jest zgodna z zasadami uniwersalnego projektowania, zapewnia równość w dostępie, elastyczność w działaniu i korzystaniu z różnych narzędzi i metod oraz prostą i intuicyjną obsługę dzięki dostępności i czytelności informacji na stronie internetowej oraz w poradniku. Zalety MBK i rekomendacje dla doradców zawodowych pracujących MBK w kontekście zwiększenia dostępności. Metoda bilansu kompetencji jest zgodna z zasadami uniwersalnego projektowania oraz modelem biopsychospołecznym, który uwzględnia całościowe podejście do ucznia, integrując aspekty biologiczne, psychologiczne i społeczne. Stosując metodę bilansu, istotne jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu mocnych stron i talentów uczestników, co wymaga pełnego zrozumienia ich różnorodności i indywidualnych potrzeb, a także odpowiedniego reagowania na te potrzeby w procesie doradczym.
Pomimo uniwersalności MBK konieczne jest stosowanie racjonalnych usprawnień na poszczególnych etapach procesu doradczego, które będą odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby. Rekomendacje w kontekście zwiększenia dostępności. Poszerzenie oferty materiałów pomocniczych, na przykład opracowanie dodatkowych, zróżnicowanych materiałów pomocniczych, dostosowanych do specyficznych potrzeb różnych grup społecznych. Rozbudowanie materiałów instruktażowych dla doradców, rozwój szkoleń dla doradców, wprowadzenie narzędzi cyfrowych wspierających MBK, na przykład opracowanie aplikacji mobilnych wspierających proces bilansu, które będą dostosowane do potrzeb osób ze zróżnicowanymi potrzebami.